Dobry wieczór. Zapewne za tydzień już wszyscy będziecie siedzieć przy wigilijnych stołach o tej porze. Dlatego dzisiaj mamy dla Was, aby przygotować się do Wigilii, bardzo specjalny przepis, który budzi wiele wspomnień wigilijnych. W naszych domach, nie wiem czy w każdym domu w Polsce, bo w zależności od regionu oczywiście te przepisy trochę się różniły. Mój tato zawsze przygotowywał w wersji oczywiście nie wegańskiej, my przygotujemy w wersji wegańskiej. Tak, nie śledzie w occie, to ten przepis. Użyjemy zamiast śledzi bakłażana. Dodamy zamiast cebulki kapusty pekińskiej. W tym przepisie wiemy, że w wersjach wegańskich pojawiają się boczniaki. Jest to bardzo popularne, jednak bakłażan naszym zdaniem jest naprawdę... delikatniejszy. On się tak rozpływa w ustach, a jest naprawdę bardzo dobry, a kapusta boczniaka pekińska trzeba gryźć. z dodatkiem asafetydy sprawi wrażenie, że w potrawie mamy cebulę. Jest to dobre danie dla tych, którzy cebuli jadać nie mogą, dla których jest ona za ciężka, to naprawdę warto spróbować. Asafetydę oczywiście dostaniecie przez internet. No to skoro tak pięknie mówisz o pekińskiej, pokrój ją w paseczki. Okay. I ja bakłażana oczywiście muszę pokroić w plastry. Dasz mi to będzie noża? Mały nożyk? Dobrze. Nie, mały? Nie użyję całego bakłażana, gdyż chodzi o to, że ta część nie pokryje się dobrze panierką. Zostawię ją do leczo. Skórka w bakłażanie jest śliska, dlatego nie będzie do niej przywierać dobrze panierka. Te części zostawiamy do zupy, do leczo, do różnych potraw, które oczywiście przed świętami też musimy jadać. Kroimy plastry o grubości mniej więcej centymetra. Wybieramy tylko te najładniejsze plastry, to idzie do leczo albo zupy. Jak widzicie, kapusta pekińska pokrojona w ten sposób wygląda jak cebula. Podgrzewamy patelnię, wlewamy na nią odrobinę oleju. A ja w tym czasie lekko posolę bakłażana, żeby puścił sok. Każdy plasterek delikatnie nacieramy solą i odstawiamy na chwilę na bok. I oczywiście potrzebujemy marynaty, więc włączamy drugi palnik z wodą, dodajemy liście laurowe i ziele angielskie, sól. Zostawię Mirkowi troszeczkę, żeby do kapusty pekińskiej dodał, żeby szybciej się zeszkliła. A także cukier. Bo marynata musi być słodka. Kapusta pekińska na patelnię. I kapusty nie smażymy. Ona musi się delikatnie zeszklić. Posypujemy ją solą, żeby zmiękła, a także asafetydą, która, jak już wspomniałem, doda tutaj cebulowego smaku i aromatu. Nasza niecebula już się prawie zeszkliła. I teraz zrobimy rozmącone jajko, albo rozmącone nie jajko. Siemielniane, wrzucamy do podłużnego naczynka, w którym łatwiej będzie nam zmiksować. Wlewamy wrzątek i dokładnie miksujemy, żeby uzyskać taką kleistą substancję. Zmniejszamy moc palnika pod marynatą, gdyż nie musi się bardzo mocno gotować. A naszą niecebulę przerzucamy na bok do miski. Ponieważ robimy miejsce na patelni do smażenia bakłażana. Siemielniane, które już tak ładnie zagęściło się od wrzącej wody, przelewamy do miseczki. Mąkę możemy przesypać na płaski talerzyk. Łatwiej nam będzie otaczać plastry bakłażana. Bakłażan już puścił sok, dzięki temu teraz łatwiej mąka będzie przywierać na jego powierzchni i delikatnie dotykamy plastrami bakłażana, żeby odrobina mąki na plastrach została. I każdy plaster po takim oprószeniu mąką odkładamy na chwilę na deskę. I zobaczcie, do skórki nie przylega, gdyż jest gładka, lśniąca i nie może przytrzymać dobrze panierki. Tak przygotowanego bakłażana możemy dalej panierować, czyli zanurzamy go w siemieniu lnianym. I następnie obtaczamy w mące ryżowej. A ja rozgrzewam olej na patelni i będziemy gotowi do smażenia. Delikatnie zanurzamy w siemieniu i w panierce z mąki ryżowej, a następnie rzucamy na patelnię bezpośrednio na rozgrzany olej. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do Bistro Delikatesów.
A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. I delikatnie przewracamy każdy przysmażony plasterek. Idealnie wygląda, podobnie jak u mojego taty. Do gotującej się marynaty pora dodać ocet i niech jeszcze chwileczkę się pogotuje, tak ze 3 minutki. Jeśli lubicie świąteczne przepisy, zakładkę z takimi przepisami znajdziecie nad Joli głową. Jak Wam się podoba nasz przepis na nieśledzie w occie, łapka do góry, a także zasubskrybujcie kanał. Jeśli nie zrobiliście jeszcze tego w tym roku, możecie zrobić to teraz, pod koniec i naciśnijcie koniecznie dzwoneczek, który znajduje się na dole pod naszym okienkiem, w którym się poruszamy, a będziecie dostawać informacje o tym, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni, która jest również tłumaczona na język angielski. Zadawajcie nam pytania, zlecajcie nowe przepisy tutaj w komentarzach pod opisem, pod odcinkiem. No i możecie to też robić na Instagramie oraz na YouTubie, a jak lubicie ładne prezenty i przepisy, nie tylko w wersji online, polecamy Wam naszą książeczkę 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską. Jest bardzo fajnym prezentem. Ma poręczną zakładkę, która na razie na święta właśnie jest tutaj pod koniec roku przełożona, aby ktoś mógł sobie zrobić nierybę po grecku. Także nieryba po grecku tutaj, nieryba po grecku tutaj nad Joli głową, a kontynuujemy robienie nieśledzi. Na pierwszej usmażonej przez Jolę warstwie nieśledzi układamy pierwszą warstwę niecebuli i czekamy, aż następna warstwa nieśledzi się usmaży. I przekładamy plastry bakłażana na drugą stronę. Możemy już oczywiście zacząć robić trochę sprzątanka. I pora układać drugą warstwę. Piękne, przyrumienione bakłażany Lądują w salaterce. Przykrywamy jeszcze odrobiną niecebulki. Usmażone bakłażany mają piękną, chrupiącą skórkę, która oczywiście nie będzie chrupiąca po zalaniu, ale będzie przypominała to, co znamy z dzieciństwa, z wigilijnego domowego stołu. I zalewamy całość zalewą. I zostawiamy na mniej więcej 2 dni, bo wtedy nasza potrawa osiągnie właściwy smak i aromat. Nasze nieśledzie gotowe. Prawie gotowe, ponieważ będziemy jedli je za parę dni. Dlatego smacznego, Na zdrowie. za chwilę i do zobaczenia w kolejnym przedświątecznym odcinku.